Cześć, witaj, z tej strony Agent Specjalny. Witam Cię w kolejnym moim odcinku. Tym razem, jak widzisz, w domkach w szczególnych. Dziś kolejna osoba będzie opowiadać o inwestowaniu, tym razem o inwestowaniu w siebie i właśnie, to jeszcze zostawię, o czym tu będziemy rozmawiać. Będzie bardzo ciekawa rozmowa, a moim gościem dziś jest Kasia Lewandowska, a tak naprawdę znana wielu osobom jako ale z niej agentka. Więc co to w ogóle mamy za spotkanie? Agent specjalny i ale z niej agentka podczas jednej rozmowy. Także myślę, że będzie ciekawie. Kasiu, witaj. Dzień dobry, cześć. Kasia, powiedz tak naprawdę, czym ty się zajmujesz na co dzień, gdzie pracujesz, żeby wszyscy wiedzieli. Na co dzień zajmuję się marketingiem w Biurze Nieruchomości Tomek Nieruchomości, które działa na terenie Śląska i Zagłębia. Kiedyś oczywiście byłam agentką, stąd też mój nick na Instagramie, ale z niej agentka, bo od tego wszystko się zaczęło. A w którymś momencie stwierdziłam, że nie lubię wykonywać zimnych telefonów i chcę znaleźć alternatywne metody pozyskiwania leadów. Dlatego też poszłam w media społecznościowe, ponieważ w nich czułam się jak ryba w wodzie i chciałam się w tym kierunku rozwijać. I dlatego nagle wylądowałam właśnie typowo w marketingu nieruchomości. Moje działania opierają się przede wszystkim na pracy w mediach społecznościowych. Dokładnie tak. I ja też Kasię w ten sposób poznałem. Chociaż nie, to Kasia mnie poznała, trzeba powiedzieć prawdę. Ja jak później zobaczyłem, jak Kasia działa, to bardziej tak to było, że jak ja zobaczyłem, jak Kasia działa w internecie, to mogę powiedzieć szczerze, Kasia, że kompletnie bym nie powiedział, że to jest osoba, która zajmuje się nieruchomościami, tak, nie? Tak na pierwszy rzut oka, jak się ogląda właśnie Instagrama i te wszystkie story, te początkowe zdjęcia, to tam jest po prostu fajnie, wesoło, zabawnie, bardzo kreatywnie, tam się dużo dzieje, tam jest mnóstwo interakcji, mnóstwo jakichś pooznaczanych osób. Ja nie jestem dobry, żeby nie było, ja nie będę mówił, jak się to wszystko nazywa, bo ja nie jestem dobry w Instagramach i tych wszystkich social media, dlatego to spotkanie też myślę, że trochę mi pomoże. Ale właśnie, bo jesteśmy w szczególnych czasach i Kasia, ty już jakiś czas, kilka lat pewnie, zaraz powiesz, kilka lat zajmujesz się właśnie w taki sposób pozyskiwaniem klientów i budowaniem swojej marki osobistej w internecie, a teraz mamy szczególne czasy właśnie i część osób na pewno już się zastanawia, jeśli już nie zrobiło jakichś ruchów w związku z tym, żeby swoją firmę przenosić do internetu, a ty już to zrobiłaś kilka lat temu. Powiedz, dlaczego to jest ważne i jakie to miało u ciebie przez te lata właśnie, jak to się budowało? Nie było to proste, aczkolwiek dla mnie o tyle prostsze, że ja z tematyką marketingu i wizerunku mam do czynienia tak naprawdę od 20 roku życia. Moje też wykształcenie w jakiś sposób też mnie kierowało w tę stronę, także było mi o tyle łatwiej, natomiast wszystko tak naprawdę robiłam też intuicyjnie, metodą prób i błędów. Uczyłam się kolejnych kroków. Zanim w ogóle zaczęłam działać w mediach społecznościowych, w branży nieruchomości, prowadziłam dużo różnych projektów takich lokalnych, charytatywnych, sportowych. Bardzo staram się też mocno działać społecznie w naszym mieście. Także dzięki temu właśnie mogłam ćwiczyć i to było spore ułatwienie. Tak jak powiedziałeś, nie jest prosto zacząć, wymaga to bardzo dużo pracy. To są naprawdę, to jest niezliczona liczba godzin, które trzeba poświęcić, natomiast efekty przychodzą dosyć szybko, jeśli te działania są intensywne, regularne, prowadzone właśnie w interesujący sposób, który cały czas rozszerza grupę docelową, bo w mediach społecznościowych chodzi o to, żeby z jednej strony kierować przekaz do wybranej grupy osób, ale z drugiej strony, no właśnie, przecież nie tylko wybrana grupa osób w którymś momencie zacznie się interesować, w tym przypadku nieruchomościami albo każdą inną branżą, natomiast gdzieś tam cały czas przemycane są treści związane z branżą, w której pracuję i dzięki temu właśnie zbieram szeroką grupę. Nie jest to proste, natomiast no właśnie, każdy może. Uważam, że większość umiejętności, które posiadam, to jest po prostu efekt ćwiczenia, orientowania się w tym, co się dzieje, szkolenia się oczywiście, czytania różnych informacji branżowych, ale przede wszystkim właśnie praca
własna w tym wszystkim. To jest chyba najważniejsze i oczywiście pozytywne nastawienie, bo myślę, że to jest najważniejsza rzecz w mediach społecznościowych, które są oczywiście przesycone, zwłaszcza teraz w dobie kryzysu, bardzo ciężkimi informacjami, często też fake newsami, które są niestety przesyłane dalej. Dlatego ludzie szukają przede wszystkim właśnie takiego oddechu, takiego momentu, w którym sobie usiądą, zobaczą coś pozytywnego, a przy okazji jeszcze się zorientują w tematyce, którą dana osoba chce przekazać. No dokładnie, tutaj padło słowo klucz, czyli to pozytywne nastawienie. Ktoś by mógł powiedzieć, że ty jesteś osobą, która jest jakimś, nie wiem, motywatorem, osobą, która ma ludzi podnieść na duchu, oglądając te wszystkie twoje zdjęcia i story, ale tam jest po prostu bardzo, bardzo kolorowo, bardzo wesoło. Te zdjęcia chce się oglądać, te filmy, bo tam jest dużo filmów również. To wszystko jest zrobione z pomysłem. Tak jak mówię, ja miałem bardzo mało do czynienia z mediami społecznościowymi. Mam w sumie z racji tego, czym się zajmuję, oczywiście ostatnio więcej, ale Instagram był dla mnie no taką zagadką. Jak zobaczyłem to, co tam u Ciebie się dzieje, to przysłałem wielu osobom Twoje konto, żeby osoby, które również coś tam działają, zobaczyły i zainspirowały się. I powiem Ci, chyba Ci tego jeszcze nie mówiłem, wiele osób, część nawet zadzwoniła do mnie i mówiło, kurczę, ale dziewczyna ma pomysły. Znam się na Instagramie, bo robię tam właśnie coś u siebie, mam nawet jakichś klientów, ale mega ma ta dziewczyna pomysły. Ja powiedziałem, no nie wiem jak to tam działa, jakie to są narzędzia, ale generalnie dobrze się to ogląda, po prostu z pozycji widza kogoś takiego, kto nie ma wiedzy na temat właśnie tych wszystkich działań, o których ty mówisz, właśnie tych wszystkich pewnie jakichś filtrach, jakichś programach wspomagających działania dodatkowych, bo to chyba nie jest tak, tu mówimy właśnie, skupiliśmy się na Instagramie, więc pewnie powiesz, że Instagram to jest jedno, ale pewnie trzeba mieć dodatkowych kilka narzędzi, programów, które no właśnie, to zostańmy może na tym podstawowym pytaniu, właśnie Facebook czy Instagram, bo przecież to chyba są dzisiaj najbardziej, czy może jedno i drugie, czy to są zupełnie różne, które służą do różnych działań? Żeby nie zapomnieć, najpierw podziękuję. Cieszę się, że mój profil jest przesyłany dalej i zbiera pozytywne opinie. Na tym mi zależy, bo właśnie media społecznościowe to jest tworzenie sieci. Czyli jedna osoba zobaczy, przesyła dalej, ktoś się zainspiruje, zacznie coś robić, znowu kolejne osoby ją obserwują. Także tak to działa. Pytałeś Facebook czy Instagram. No i właśnie, to jest ważne pytanie, ponieważ dużo osób myśli, że komunikacja do grupy na Facebooku, do ludzi, do społeczności na Facebooku jest dokładnie taka sama jak na Instagramie. Nie, jest zupełnie inaczej. Instagram w założeniu swoim tak naprawdę jest przede wszystkim dla ludzi, którzy chcą pokazać właśnie albo jakąś pasję, albo ciekawy biznes. Jest troszeczkę bardziej sprecyzowaną grupą odbiorców. Jeżeli ktoś nas ogląda na Instagramie, obserwuje, to zwykle faktycznie tego chce. Na Facebooku często mamy znajomych, dawnych znajomych, współpracowników, osoby, które nawet czasami mijamy po prostu gdzieś siedząc sobie, nie wiem, na kawie w mieście i gdzieś tam się kojarzymy tak naprawdę z twarzy tylko, ale oni są na tym naszym Facebooku i nie zawsze te treści, które produkujemy, które tworzymy, są dla nich interesujące. Myślę, że Instagram tak naprawdę ma przewagę, tylko Instagram też trzeba zrozumieć, bo to jest troszeczkę inny przekaz. Wymaga form audiowizualnych, dlatego też właśnie mówiłeś o filmikach, o filmikach wideo. U mnie jest ich dużo. Co ciekawe, właśnie teraz często mówię o tym na szkoleniach albo doradzając komuś, że Instagram wcale nie potrzebuje idealności. Oczywiście ja śledzę sobie też profile, które mają bardzo dużo osób, które je obserwują. To są tysiące, to są setki tysięcy czasami. Oczywiście tamte materiały, to wszystko jest strasznie profesjonalne i mnie się to podoba, bo to wizualnie bardzo ładnie wygląda i Instagram ogólnie rzecz biorąc ma być ładny, tak? To jest gdzieś tam takie główne założenie tego, jak to miało faktycznie funkcjonować. Natomiast z moich doświadczeń tak naprawdę nikt nie potrzebuje wielkiego profesjonalizmu, o ile oczywiście nie prowadzi kanału, nie wiem, nie jest fotografem, no to wiadomo, że te zdjęcia wtedy muszą być zawsze idealne, nie mogą być piksele, nic nie może być tam przypadkowego. Natomiast jeżeli jesteśmy z zupełnie innej branży i tak naprawdę pokazujemy autentyczną markę, autentyczność swoją, czyli swoją codzienność, swoją
swoją pracę, ludzi, z którymi się każdego dnia spotykamy, tak naprawdę wystarczy poziom profesjonalny, ale raczej tego troszeczkę niższego szczebla, bo jeżeli się mylimy w tych filmikach, jeżeli czasem coś nawet pójdzie nie tak, jeżeli pokażemy scenę z backstage'u, jesteśmy bardziej wiarygodni dla odbiorców i to są moje doświadczenia, że wcale to nie jest tak, że trzeba być super profesjonalistą, żeby właśnie na przykład robić filmiki albo rewelacyjne zdjęcia. Oczywiście podpieram się bardzo wieloma aplikacjami, programami. Co ciekawe, co też często zaskakujące dla wielu osób, które o to pytają, praktycznie wszystko, co robię, robię z pozycji telefonu. Nie potrzebuję do tego skomplikowanych, płatnych programów, które wymagają jakichś skomplikowanych też narzędzi. Oczywiście też nimi dysponuję, ponieważ cały czas staram się poszerzać narzędzia, których używam, zakres tych narzędzi. Natomiast wydaje mi się, że większość rzeczy tak naprawdę, jeżeli wystarczy nam dobry telefon i jesteśmy w stanie zrobić bardzo wiele. Mhm. No to jest, myślę, ważna informacja, o której teraz wspomniałaś, że nie trzeba mieć oczywiście od razu jakichś wielkich wydatków, żeby kupować super sprzęt czy super płatne programy. I kolejna istotna rzecz, czyli ta neutralność, ta naturalność, to, że Instagram miał być z założenia, czy ma być właśnie taki piękny, idealny, no to ci normalni, bym powiedział, ludzie i tak wiedzą, że to przecież jest wyprodukowane sztucznie, jeśli to jest takie idealne, więc oni i tak wolą takiego normalnego człowieka, który się czasem pomyli, który nagrywa tak jak my ten wywiad gdzieś bez jakiegoś przygotowania. Po prostu włączamy, nagrywamy, jest to naturalna rozmowa i to, co będzie, to jest po prostu tak w miarę naturalne, tak? Nie jest to gdzieś powycinane, żeby to były jak najlepsze odpowiedzi i ludzie to kupują, ludzie chcą po prostu takiego kontentu. Myślę, że na Instagramie jest podobnie. Jeszcze chciałem wrócić do jednego pytania związanego z tym właśnie, że ty zajmujesz się w agencji nieruchomości właśnie i ty tam nie sprzedajesz nieruchomości, tak? To jest istotne, że ty jesteś pracownikiem 100% zatrudnionym, bo to też było dla mnie dosyć ciekawe, jak mi o tym powiedziałaś, że właściciel firmy zrozumiał, że to jest tak ważna część biznesu, że ty nie masz zajmować się właśnie pozyskiwaniem klientów, podpisywaniem umów, pokazywaniem mieszkań czy robieniem zdjęć. Ty jesteś od tej strony marketingowej i to jest 100% twoich działań, tak? Dokładnie. Tak naprawdę oczywiście, że zdarza się, że jestem przy spotkaniach z klientami, ale to bardziej właśnie od tej strony, że na przykład sobie planuję, co pokażę w momencie, kiedy będę przygotowywała filmik o nieruchomości, jakie zdjęcia, co można poprawić w mieszkaniu, żeby ono wizualnie ładnie wyglądało do sprzedaży. Także wszystko tak naprawdę od tej strony marketingowej, tej strony obrazu i tekstu i komunikacji, bo muszę też rzeczywiście sobie ustalić, jaka będzie grupa docelowa klientów, bo też w ten sposób później formułuję przekaz. Natomiast tak, ja nie sprzedaję, nie uczestniczę w aktach notarialnych i nie przygotowuję wszystkich tych papierów. Od tego właśnie mamy osoby, które się najlepiej na tym znają, które się dobrze w tym czują. I jestem właśnie bardzo za tym. Oczywiście ja wiem, że tutaj naszej rozmowy będą słuchać nie tylko osoby, które pracują w branży nieruchomości, natomiast wydaje mi się, że to do każdej branży można przypasować, że jednak jest taki potencjał w tych mediach społecznościowych, a teraz to już w ogóle, to już nie wyobrażam sobie inaczej, bo wszyscy wręcz trąbią, że trzeba właśnie, o ile tylko można, przenieść przynajmniej część działań do sieci. Jest to osobne stanowisko, to wymaga bardzo dużo pracy, natomiast to przynosi wymierne efekty. Oczywiście to nie działa od razu, co też trzeba powiedzieć, bo zwykle jeżeli się inwestuje w marketing w firmie, to oczekuje się szybkich efektów i mierzalnych efektów. Oczywiście w marketingu można zmierzyć efekty, natomiast to rozkłada się w czasie. To nigdy nie jest działanie na zasadzie, że już coś zrobię i już po prostu przybiegną klienci, zaczną dzwonić, telefon po prostu nie będzie milczał nawet przez sekundę. To tak nie działa. Natomiast budując sobie wizerunek, budując markę osobistą i tak naprawdę markę całej firmy, jeżeli jest jedna osoba, która się na tym zna, która dobrze się przede wszystkim w tym czuje, ponieważ robienie tego na siłę to jest coś, co nie wypali. Po prostu ja to zawsze mówię, że nie róbmy rzeczy, których nie czujemy, bo to po prostu
ludzie tego nie kupią. No, to jest moje zdanie. Dlatego wydaje mi się, że taka osoba w firmie naprawdę może dużo zdziałać, jeżeli faktycznie też rzeczywiście jest w odpowiedni sposób wynagradzana za swoją pracę i też doceniana, bo zwykle takie osoby potrzebują tego typu motywacji, nie tylko finansowej, to potrafi naprawdę dużo klientów ściągnąć do firmy i oczywiście dbać o to, żeby wizerunek firmy był spójny. Super. Kolejna gdzieś odpowiedź, z której wyciągnę dwie rzeczy. Pierwsza to, że ta specjalizacja jest istotna, czyli coś, z czym ja się również zgadzam, gdzie powinniśmy właśnie wzmacniać swoje silne strony i je budować, i je wzmacniać jak najbardziej się da, a nie skupiać się, uważam, na tych słabych rzeczach, których nie lubimy, których po prostu jesteśmy słabsi. Tak jak było w szkole. Ja tak zawsze miałem takie zdanie, że jeśli z jednego czy dwóch przedmiotów byliśmy słabsi, to niekoniecznie na siłę powinniśmy podciągać je do tej średniej, tych lepszych naszych przedmiotów, tylko skupić się na tych naszych najlepszych, najbardziej ulubionych i w tamtych stać się mistrzem, bo być może właśnie to jest nasze miejsce i w tym jesteśmy dobrzy i może będzie to związane z naszą przyszłością zawodową. Tak nie było. Najczęściej było właśnie w drugą stronę, gdzie nas ciągnęli z tego, czego nie lubiliśmy, no i nam się ta szkoła źle kojarzyła. Więc teraz, kiedy mamy wybór i właśnie ty jesteś jednym z przykładów, że i na pewno też brawa dla twojego szefa, który to zrozumiał, bo wielu właścicieli firm i obojętnie uważam w jakiej branży, jeszcze nie docenia tego internetu i tego, jak buduje się profesjonalną właśnie markę w internecie, czy to właśnie firmy, czy to swojej osoby, a ty budując markę swojej osoby, budujesz markę również firmy, czyli to robisz tak jakby w jednym miejscu dwutorowo, więc to jest bardzo uniwersalne dla ciebie. To też myślę, że jest ważny temat, który teraz warto poruszyć, bo ty budujesz markę swoją, a nie swojej firmy. Nie wiesz, co się zdarzy za 5 lat, czy ta firma, w której pracujesz, będzie istnieć, tak? Czy na przykład nie uznasz, że będziesz chciała pracować na swoje nazwisko, czy na swój nick na Instagramie, tak można powiedzieć. I on istnieje, on jest na tyle uniwersalny, że gdziekolwiek byś nie była za 5, 10 czy 15 lat, to ty dalej masz to swoje nazwisko w internecie zbudowane. To jest, myślę, bardzo istotne. I teraz jeszcze warto przejść do czegoś, o czym mówiłaś, czyli tej mierzalności klientów. Czy ty jesteś w stanie właśnie powiedzieć, na ile procent, czy w ilu, nie wiem, ilościach klientów takie działania pomagają? Czyli byliście w stanie już, czy mierzyliście, liczyliście to, że na przykład w momencie, kiedy ten Instagram, czy te media zaczęły działać i ty się tym zajęłaś, to przyszło tyle więcej klientów? Czy po prostu w ogóle teraz, po iluś latach działania, tych klientów z Instagrama jest, nie wiem, 50% ze wszystkich na przykład? Okej, już mówię. To jest ciekawe, no bo właśnie to oczywiście rozwijało się w czasie. Na początku to były właśnie to stosunkowo mało tych osób gdzieś tam się pojawiało, ze względu na to, że właśnie jeszcze nie byłam znana w coraz szerszych kręgach. Dzięki temu, no właśnie, trzeba to zaznaczyć, bo mówimy cały czas o mediach społecznościowych, o tym, że jest Instagram, że Facebook, że trzeba komunikować, że trzeba nie tylko wrzucać posty, ale robić i stories, co jest istotne, te relacje, właśnie takie migawki z dnia, bo tak naprawdę to pozwala obserwującym nas osobom poznać nas, nie znając de facto nas na żywo. Natomiast warto też właśnie dodać, że jeżeli budujemy sobie jakąś społeczność, to musimy też przenosić działania do życia realnego. Warto się z nimi spotykać, warto właśnie wychodzić razem w różne miejsca, na konferencje, wszelkiego rodzaju właśnie eventy biznesowe. To jest właśnie to miejsce, żeby ludzie mogli zweryfikować obraz nas w internecie i obraz z nas na żywo. I oczywiście dla nas najbardziej pozytywną informacją będzie, jeżeli ktoś pozna nas na żywo i powie: słuchaj, ty jesteś dokładnie taka sama jak na Instagramie. To przełożenie 100 do 100%, 100 do 100. Prawda jest taka, że właśnie jak jestem na szkoleniach, to często właśnie osoby, które wcześniej znałam z mediów społecznościowych, zdarza się, że niestety, ale tutaj ten przekaz nie jest w 100% spójny, tak? Że one są gdzieś tam odważniejsze troszeczkę w tym internecie, że są bardziej takie aktywne, natomiast na żywo są nieśmiałe, są bardziej wycofane. I myślę, że tutaj trzeba nad tym popracować, żeby to było spójne, bo jeśli to jest spójne, to przynosi efekt. I właśnie, teraz wracając oczywiście do Twojego pytania, czyli jak to wygląda w tym momencie. W tym momencie zapytania, które się pojawiają
pracują na Facebooku, na Instagramie, to jest praktycznie 100% naszych klientów. Jeśli chodzi właśnie o zapytania, o poszukiwania, to jest właściwie 100% z mediów społecznościowych, Instagram plus Facebook. O dziwo, co ciekawe, tak naprawdę nie fanpage na Facebooku, który oczywiście polecam mieć, bo to jest taka nasza wizytówka na Facebooku, jeśli chodzi o firmę, albo też nawet o agenta nieruchomości, tudzież właśnie osobę zajmującą się marketingiem nieruchomości. Natomiast profil prywatny na Facebooku zbiera znacznie więcej zapytań, jeśli oczywiście cały czas ta komunikacja również na nim przebiega. No właśnie, a jak to wygląda jeszcze w przypadku, zapewne zapytasz, jak to wygląda w przypadku ofert sprzedaży nieruchomości? Tu jest pół na pół tak naprawdę. Oczywiście cały czas gdzieś tam przewijają się klienci z portali typu Oto Dom. Nie będę tutaj, nie wiem, czy mogę mówić o konkretnych nazwach, natomiast jest to jeden z najpopularniejszych portali sprzedażowych, jeśli chodzi o branżę nieruchomości i bardzo dużo klientów akurat z niego korzysta. Natomiast świetnym też miejscem do działania w mediach społecznościowych w mojej branży jest oferowanie no właśnie, nieruchomości na przykład na grupach i na grupach też budujemy tak naprawdę wizerunek, bo jeśli nasze ogłoszenia są spójne, jeśli to wszystko ładnie wygląda, jeżeli teksty są ładnie poukładane, jeżeli to wszystko wygląda profesjonalnie, to też dużo osób ściągamy wtedy po pierwsze z ofertą, ale też do nas na stronę firmową, gdzie znowu pojawiają się zapytania o inne nieruchomości, bo zwykle jeżeli ktoś chce kupić, to coś też chce sprzedać, albo zna kogoś, kto też coś chce kupić i tak naprawdę tym łańcuszkiem podążamy dalej i cały czas zostajemy w kwestii mediów społecznościowych i internetu w ogóle. Także no myślę, że gra jest warta świeczki, bo jeśli chodzi o klientów poszukujących, a no właśnie, jeszcze nie każdy agent lubi współpracować, a ja bardzo polecam współpracę z klientami, którzy poszukują nieruchomości. To jest cały czas niewykorzystana część rynku, tak myślę. 100%, tak naprawdę 100%. W ogóle nie dzwonimy, nie ma u nas zimnych telefonów. No, powiem, że tak, jestem mega zdziwiony, zaskoczony, że te liczby są aż tak duże, bo nie rozmawialiśmy nigdy wcześniej o tych liczbach. I zakładałem, że to może będzie 60%, bo oczywiście zdaję sobie, jak duża jest moc internetu i tego właśnie rynku ukrytego, który jest, to co mówisz, jest istotne, łączenie tych grup, czyli mając właśnie na przykład jakiś fanpage, to pisanie dobrych postów w jakiejś grupie, niekoniecznie swojej i ściąganie tego ruchu na swojego fanpage'a, albo w drugą stronę właśnie z jakichś ciekawych story na Instagramie, też ściąganie tych ludzi po prostu przez różne akcje. Widzę u Ciebie, obserwując Cię, że bardzo dużo jest tych działań i nie dziwię się, że to jest osobne stanowisko pracy, bo myślę, że śmiało mogłabyś powiedzieć, że jeśli byście uznali, że chcecie robić jeszcze więcej lub bardziej, to myślę, że musiałabyś sklonować siebie i posadzić taką Kasię obok siebie i też by były dla niej zadania. To nigdy się nie kończy, nigdy. No właśnie, tego jest tak dużo. Ale przejdźmy jeszcze, mówiąc ogólnie właśnie o tych wszystkich działaniach, na inne branże, bo mówimy o nieruchomościach oczywiście z wiadomych względów. Powiedz mi, jak obserwujesz te wszystkie inne konta, które Ci się podobają, które są ciekawe, jesteś na pewno obeznana w wielu tych wszystkich osobach, które są aktywne, które są po prostu najlepsze lub bardzo topowe. W których branżach ten Instagram czy w ogóle media połączone działają również dobrze dla tych osób, które będą nas oglądać, a nie działają w nieruchomościach? Wiesz co, myślę, że Instagram już od wielu lat tak naprawdę w przeważającej liczbie skupia osoby z branży przede wszystkim właśnie beauty, czyli modowa, makijaże, tak samo trenerów personalnych, sport. To są wszystkie takie branże, na których właśnie można pokazać się od takiej strony profesjonalnej, takie profile na ładnie, tak? Ja to tak nazywam. Myślę, że restauracje mają bardzo duże pole do popisu, jeśli w fajny sposób się komunikują. Tak naprawdę branże, które sprzedają różnego rodzaju produkty, właśnie kosmetyki, myślę, że tak samo produkty jakieś spożywcze, ubrania, bardzo, bardzo fajnie są też
prowadzone profile, które sprzedają ubrania, często nawiązują współpracę z influencerami, którzy promują te ubrania, albo właśnie z osobami, które nie mają tak naprawdę aż tak wielkiej widowni, ale mają zaangażowaną widownię. I właśnie tutaj jeszcze pozwolę sobie troszeczkę rozwinąć ten temat, bo wszyscy myślą, że tak naprawdę robienie mediów społecznościowych, robienie swojej marki na Instagramie polega na tym, że my się mamy pokazywać i my mamy mieć wszystko idealne, my mamy coś promować. Naprawdę najważniejszą informacją dla osób, które prowadzą profile w mediach społecznościowych, czy to na Facebooku, czy Instagramie, jest interakcja i tylko tyle. Tak naprawdę wchodzenie w interakcję, zadawanie pytań, komentowanie czegoś, prowadzenie właśnie dyskusji, odwoływanie się do różnych treści, które ktoś publikuje, rozmawianie za pomocą wiadomości prywatnych, przenoszenie działań właśnie ze świata wirtualnego do realnego, czyli te insta spotkania, jak ja to nazywam. To jest najważniejsze, bo dzięki temu właśnie buduje się tę wiarygodność i coraz bardziej poszerza zakres tych osób, które nas znają, obserwują i przede wszystkim nam ufają, bo to jest ważne. Bo to zaufanie, no właśnie, w sieci z jednej strony łatwo jest zbudować, ale można szybciutko stracić, bo dbanie o reputację to nie jest po prostu tylko włączenie komputera, zrobienie czegoś, zamknięcie i tak naprawdę możemy żyć inaczej. My musimy żyć dokładnie tak samo wszędzie i to jest chyba istotne. Także ta interakcja, to myślę, że to jest istotne. Super, na pewno to są ciekawe, a przede wszystkim skuteczne rzeczy, bo działają, ale znowu tak będę wyciągał z tych Twoich odpowiedzi, bo są długie, ale bardzo konkretne, więc wyciągam te rzeczy, które najbardziej zapamiętuję, czyli na pewno zaufanie, czyli budowanie tego zaufania, ja bym powiedział zaufanie jako waluta przyszłości, bo to mi się od miesięcy podoba. Tytuł książki Michała Szafrańskiego, która zresztą jest za mną na półce. I to zaufanie i ta spójność, czyli żeby to wszystko było prawdziwe, że jeśli faktycznie mówi się w jakiś sposób lub po prostu się jest taką osobą, to nie ukrywać tego za żadne skarby, bo ludzie po prostu później, jak te działania wyjdą na żywo, a prędzej czy później wyjdą, no bo jeśli się sprzedaje, to klientów też będzie się spotykać najczęściej, żeby oni wiedzieli, że to jest prawdziwe, więc myślę, że to są takie dwie ważne rzeczy. Budowanie zaufania i budowanie na zasadach spójności. Dokładnie. Okay. To nasza wizytówka w sieci. To pozwala właśnie pokazać się od różnych stron, bo najczęściej, no właśnie, kogo lubimy obserwować w internecie, komu ufamy? Osobom, które albo są bardzo podobne do nas, albo osobom, którymi my sami chcielibyśmy się stać. Także to myślę, że to też jest taka istotna wskazówka, która pozwoli nam zrozumieć grupę odbiorców, bo żeby komunikować do kogoś, my musimy znać osoby, do których coś tam tworzymy jakiś przekaz, tak? Czyli my musimy wiedzieć też, czego oni potrzebują, czyli w jakiś sposób po prostu znaleźć te cechy wspólne z nimi. No dobra, przechodząc już do takich pytań związanych z działaniem. Jeśli ktoś działa, może właśnie już coś zaczął, albo ktoś nie działa, ale myśli o tym, tym bardziej właśnie w momencie, w którym teraz jesteśmy, myślę, że to jest chyba najlepszy czas, żeby przestać się zastanawiać, tylko wreszcie te działania albo usystematyzować i wreszcie wejść na wyższy poziom, a jeśli ich nie ma, no to tym bardziej zacząć. I teraz pytanie do Ciebie, Kasia, czy lepiej samemu, czy jednak czy oddać to na przykład w Twoje ręce? Właśnie pytanie, czy Ty również takie rzeczy robisz, czy jakoś pomagasz, czy masz jakieś inne działania na boku, jakieś po prostu związane z innymi kontami poza tym głównym i komuś pomagasz za pieniądze w ten sposób prowadząc te konta, czy może masz jakiś kurs, czy może robisz jakieś szkolenia doradcze? Nie wiem, powiedz jak to wygląda i jak radzisz te działania prowadzić? Okej, już mówię. Wygląda to w ten sposób i właśnie to jest też, wydaje mi się, że dosyć istotne, co teraz powiem, że no właśnie, często jest tak, że firmy, które zajmują się marketingiem, mediami społecznościowymi, biorą pod swoje skrzydła i to jest normalne, tak? W większości sytuacji biorą pod swoje skrzydła różne firmy i tworzą ich właśnie profile w mediach społecznościowych. Można tak robić, natomiast właśnie tutaj cały czas, no właśnie pytanie, czy my
chcemy budować markę osobistą i tak naprawdę poza tym promować firmę, tak? Czyli to, żeby się ta firma pojawiała, czy my chcemy mieć po prostu wszystko bardzo profesjonalne, ale nie ma w tym naszej twarzy, tak? Bo to oczywiście będzie nasza twarz, natomiast to nie do końca. Tak naprawdę wydaje mi się, że to nie do końca chwyci. Wydaje mi się, że warto jest zacząć samemu, natomiast media społecznościowe nie są dla każdego. Chyba jeszcze raz muszę sobie przemyśleć tą odpowiedź, czyli okej, dobra, to wytniemy. Lecimy, Kasia, z konkretami. Tu ma być po prostu apolitycznie, nawet jak coś jest takie niewygodne, to wolałbym, żeby to było, żeby to działało, tak? Jeśli ktoś, myślę, że ludzie się nie obrażą, tylko zrozumieją, że nie dla wszystkich to jest i można znaleźć wyjście z tego, tak? A nie kogoś urazić. Słuchaj, jeżeli chodzi o to pytanie, to trzeba jasno sobie powiedzieć, media społecznościowe też nie są dla wszystkich od strony tworzenia tego przekazu, tych materiałów w mediach społecznościowych. Nie każdy, tak jak mówiliśmy, się w tym odnajdzie, nie każdy to lubi, nie każdy też ma na to czas. Właśnie to jest ta waluta, która jest równie istotna, czas, który trzeba poświęcić, bo czasami to jest i praca po kilkanaście godzin na dobę, nie żartuję. Dlatego wydaje mi się, że można oczywiście spróbować samemu, natomiast jeśli czuje się, że się nie podoła, warto tak naprawdę się wesprzeć przede wszystkim właśnie szkoleniami. Jeśli mamy osobę, która jest w tym dobra, być może właśnie udziela doradztwa albo prowadzi szkolenia. Ja cały czas gdzieś tam się douczałam, ale też w większości byłam samoukiem, ale też mogłam sobie na to pozwolić, bo miałam na to dużo czasu i w pracy, i w popracy, żeby cały czas gdzieś tam w tym temacie się poruszać. Wydaje mi się, że na przykład osoby starsze, oczywiście ja z przyjemnością chciałabym zobaczyć je wszystkie właśnie w mediach społecznościowych, jak robią coś awangardowego, bo tego nie ma, tego naprawdę jest mało. Jest świetny w ogóle starszy pan na przykład w Niemczech, który bezbłędnie prowadzi swój profil, ale on robi to na zasadzie właśnie rozrywki, tak? On tam promuje ubrania z dystyngowaną starszą panią, oni są taką parą, która się wszędzie pojawia i po prostu robią taką furorę, że są zapraszani na imprezy i tak naprawdę w tym momencie mogą już promować wszystko. Jakby zaczęli nagle sprzedawać nieruchomości, to wierzcie mi, że na 100% mieliby bardzo dużo klientów, bo po prostu mają już wyrobioną markę, która jest bardzo oryginalna. Natomiast w polskich realiach no raczej się to nie zdarza. Nie widzę zbyt często, zwłaszcza na Instagramie, starszych osób, dlatego nie dyskryminując, nie dyskwalifikując ich, wydaje mi się, że czasami, jeżeli mamy na przykład jakąś firmę, na przykład właśnie w tym tutaj biuro nieruchomości, to czasami lepiej zamiast tworzyć marki osobiste wszystkich agentów nieruchomości, czasem lepiej mieć właśnie jedną osobę, która się tym zajmie, a reszta zajmie się tym, co potrafi najlepiej. Wydaje mi się, że to jest najlepsza opcja. Jeżeli chodzi o mnie, to oczywiście, że w którymś momencie, kiedy zaczęło działać to, co robię, mimo że ja sama na to nie wpadłam, gdzieś tam w głowie ta myśl kiełkowała, to tak naprawdę ja zostałam poproszona o to, żeby doradzać, żeby szkolić i przygotowałam swoje szkolenie. Już mam za sobą takie szkolenie stacjonarne dla agentów nieruchomości ze Śląska i tak naprawdę z różnych rejonów Polski. I wydaje mi się, że to są pomocne rzeczy, bo oczywiście można wszystkiego nauczyć się samemu, natomiast to trwa. Ja wiedzę, którą przez kilka lat tak naprawdę mieliłam, testowałam, intuicyjnie stosowałam albo właśnie książkowo, jestem w stanie przekazać w dużo krótszym czasie, niż ktoś do tego wszystkiego dojdzie na przestrzeni miesięcy, tudzież lat. Więc myślę, że warto korzystać z osób, które mają doświadczenie. Natomiast nie uważam, że to jest w każdym wypadku wymagane, bo po prostu są osoby, które czują media społecznościowe i no właśnie, na przykład prowadzą jakieś hobbystyczne profile, więc mają dużo lepszy start, bo mają już jakieś doświadczenie w tym, jak produkować przekaz. Kolejna informacja, jeszcze ważna, content marketing, który w dobie dzisiejszych czasów jest bardzo istotny, czyli nie, że wrzucamy byle co. My musimy doskonale wiedzieć, co my chcemy wrzucić. To ma być wartościowe, tam mają być rzeczy, które
pociągną za nami ludzi, które będą interesujące, które właśnie będą dotykały wielu różnych kwestii, czy humorystycznych, czy edukacyjnych, czy jakichś właśnie integrujących społeczność. Także wydaje mi się, że jest to bardzo szeroki zakres wiedzy i tak naprawdę wymaga umiejętności fotograficznych, związanych z montażem, związanych z dziennikarstwem, związanych z wszystkim, co tak naprawdę bawi, interesuje ludzi i no właśnie, kolejne pytanie. Czego sami szukamy, wchodząc do mediów społecznościowych? I to jest chyba właśnie też odpowiedź, że od tego warto zacząć, żeby się nad tym zastanowić, a później właśnie małymi kroczkami iść do celu, a jeżeli chcemy zrobić to szybciej, to skorzystać z pomocy osób, które się w tym specjalizują od dawna. Wow, po prostu Ale jakbyś się przygotowywała tydzień do tej odpowiedzi, tak profesjonalnie to poszło. Zadałaś sobie sama pytania, kolejne odpowiedziałaś. Ja to w ogóle jestem zbędny. Tak jeszcze sobie analizowałem to, co mówiłaś na samej końcówce tego właśnie, że powinniśmy się zapytać samych siebie, co my chcemy w tym internecie oglądać i właśnie chciałem nawiązać trochę do twojego konta, to co tam widać, że tam jest trochę prywaty, trochę jakichś wspomnień z wakacji, mnóstwo zdjęć, jak spędzasz wolny czas. Czasami jakaś nieruchomość i ciekawy film z domu. Pamiętam, że ostatnio był filmik z domu chyba w Będzinie, ale był tak dobrze nagrany, że i to mówię bez żadnego takiego pochlebstwa, że naprawdę miałbym ochotę zadzwonić i zapytać o obejrzenie tego domu. Oczywiście inna sprawa, że ten dom był ładny, że naprawdę bardzo, bardzo udany i dobrze zaprojektowany, naprawdę ładny dom, ale też trzeba umieć to pokazać. I właśnie w tych mediach to też nie polega na tym. Oczywiście tutaj zaraz będziecie mieli link do Instagrama Kasi, żeby sobie zobaczyć, o czym mówimy, więc sama pewnie Kasia powiesz, że tam jest bardzo mało zdjęć jakichś nieruchomości, tak? To nie jest tak, że mamy zdjęcia i na 20 zdjęć jest 15 zdjęć nieruchomości czy jakichś ofert. Tego nie ma, to zupełnie inaczej. Przed tym tak naprawdę ostrzegam innych agentów nieruchomości, że w momencie, kiedy właśnie pokazujemy różne budynki, nawet najpiękniejsze nieruchomości, to profil jest bezosobowy. Tak naprawdę, zwłaszcza na Instagramie, bardzo istotne jest to, żebyśmy pokazali chociaż kawałek siebie, właśnie na przykład na tle nieruchomości albo w tej nieruchomości, zrobili coś niestandardowego, coś, co zaskoczy. To jest ważne, bo sama nieruchomość oczywiście jest ważna, natomiast tak naprawdę wtłoczenie w nią jakichś emocji, tych dobrych emocji, co nam się kojarzy z nieruchomościami, to są pozytywne emocje, tak? Jeżeli ktoś kupuje dom, mieszkanie, to chciałby właśnie przynajmniej na początku, w tej pierwszej chwili, jeżeli ma styczność w mediach społecznościowych z tym, wyobrazić sobie, jak on by się w tej nieruchomości czuł. I wydaje mi się, że to jest właśnie kierunek, którym ja podążam, tak? Że ja wchodzę do domu, ja pokazuję, ja tutaj sobie położę się na sofie, bo chcę zobaczyć, czy ona jest wygodna. Zobaczę, czy pasuje do kuchni, ponieważ właśnie bardzo lubię kulinaria i to jest dla mnie bardzo ważny element domu. Dlatego wydaje mi się, że właśnie trzeba podążać też za potrzebami klientów. Jeżeli wiemy, na co klienci zwracają uwagę, to właśnie na tym skupić tę uwagę, ale oczywiście pokazać siebie w tym wszystkim. Jakąś cząstkę siebie, bo jeżeli ludzie są na tych właśnie zdjęciach, na tych materiałach wideo, to jest dużo fajniejszy przekaz i ściąga bardzo wiele pozytywnych reakcji, a co za tym idzie, później zapytań. No właśnie tutaj cały czas krążymy wokół tego tematu, który jest chyba kluczowy, bo oczywiście wiadomo, że trzeba działać, że trzeba mieć narzędzia lub osoby, które nam pomogą, albo kursy, trzeba wystartować, dać sobie czas, ale to, co tam ma być, o tych rzeczach istotnych mówiłaś, czyli bardzo wartościowe treści, które jeśli ktoś działa i jest specjalistą w swojej branży, no to on je zna, dobrze je trzeba ubrać w słowa, żeby tego nie było za dużo. Interakcja, o której mówiłaś, no i te zdjęcia, tak, jeśli ktoś chce tworzyć profil, no to nie wrzucać tam zdjęć jakichś maszyn osobowych, tak, czegoś, jakiś koparek, tylko można to zrobić zupełnie w inny sposób. A powiedz mi, bo to też myślę istotne, jak obserwujesz te konta różne, może trochę podobne do twoich, to czy na ile, jak myślisz, albo jak zaobserwowałaś, czy to, że jesteś kobietą ma jakiś wpływ, czy są podobne konta, które działają podobnie i właśnie pokazują tego człowieka i one są skuteczne i bardzo rozpoznawalne i tam jest facet?
Oczywiście, że są mężczyźni. Ja się bardzo cieszę, że oni nie zbagatelizowali potrzeby obecności właśnie w mediach społecznościowych, również od strony biznesowej. Są takie profile i wydaje mi się, że oczywiście, że kobiecie łatwiej jest znowu komunikować do mężczyzn i faktycznie, patrząc na statystyki, to są, w przypadku mojego profilu są to w dużej mierze mężczyźni, ale to wcale nie znaczy, że kobiet na nich brakuje, bo na przykład kobiety dużo częściej komentują i wchodzą właśnie w interakcje i też bardzo często przenosimy rozmowy właśnie do wiadomości prywatnych albo właśnie w ogóle znajomości przenosimy do świata realnego, więc wydaje mi się, że i kobiety i mężczyźni muszą przede wszystkim znaleźć swój wyróżnik i wiedzieć, do kogo komunikują, bo oczywiście kobiety, które będą bardzo wyzywające na swoich profilach, przyciągną dużo mężczyzn, ale czy oni będą zainteresowani nieruchomościami, czy tymi kobietami? No właśnie, pytanie, co tam, Pytanie, brzydko mówiąc, co tam będzie towarem. otóż to, zwłaszcza, że mówi się i cały czas to podkreśla, że większość decyzji zakupowych mimo wszystko jest podejmowanych przez kobiety, więc trzeba to mieć na uwadze i trzeba tak naprawdę dążyć do tego, żeby rozszerzać grupę odbiorców. Jest bardzo dużo rodzin z dziećmi, dlatego też warto pojawiać się właśnie w towarzystwie dzieciaków. Oczywiście jeśli się faktycznie na co dzień gdzieś tam ma z nimi styczność, to nie może być sztuczne. W momencie, kiedy zaczniemy być sztuczni i robić rzeczy na siłę, to w którymś momencie i tak wyjdzie, bo i tak kiedyś to no właśnie, przeniesie się do tego świata realnego, więc trzeba pozostać sobą, ale komunikować bardzo szeroko, do różnych grup. Jak się z kobietą, nie tylko do mężczyzn. Nawet myślę, że w tym przypadku jeszcze bardziej trzeba zwrócić uwagę właśnie na kobiety. Okej, czyli nie pożyczamy dzieciaków od sąsiadów do nagrań, do filmów? Nie, no oczywiście humorystycznie jak najbardziej można. Są takie profile, które w sposób humorystyczny, przewrotny pokazują życie na przykład właśnie agenta nieruchomości. Jest kilka takich osóbek, myślę, że po prostu po hashtagach je znajdziecie. Nie będę tutaj, wyjdzie na to, że jednych reklamuję, a innych nie, więc po prostu chciałabym tego uniknąć. Natomiast są doskonale prowadzący profile agenci nieruchomości, jeśli chodzi właśnie o Instagram, ale i o Facebooka również. Okej, powiedz mi, czy zaobserwowałaś, tak już idąc, zmierzając do końca i do takiego wyjścia, gdzie damy na pewno jakąś złotą radę lub coś poradzimy wszystkim, którzy nie działają lub działają na takim minimalnym, bym powiedział, zakresie. Czy zauważyłaś właśnie teraz już w ciągu ostatnich może 2 tygodni jakieś zwiększone zainteresowanie tymi działaniami? Jeżeli chodzi o to, co robimy my w kontekście właśnie nieruchomości i co robię ja we wszystkich pozostałych tematach, czyli po prostu ja cały czas regularnie się wciąż komunikuję i uważam, że najgorsze, co można sobie teraz zrobić, to właśnie zaszyć się w tym domu, bo są też takie osoby, które już właśnie korzystają z tych szkoleń. Ja mówię na nich kolekcjonerzy szkoleń, bo uczestniczą w szkoleniach, a później nic z tą wiedzą nie robią i po prostu to jest smutne, bo teraz jest właśnie najlepszy czas na publikowanie wszystkiego ze względu na to, że wszyscy praktycznie siedzą właśnie w internecie, tak? I ludzie teraz jest duży ruch. My odnotowujemy bardzo dużo wejść na nasze oferty. Ludzie dalej dzwonią, pytają o nieruchomości, chcą sprzedawać swoje nieruchomości. Wczoraj znowu dostałam kilka takich telefonów, gdzie opowiadałam, w jaki sposób działamy, żeby też oczywiście pokazać, że w dobie sytuacji, która się dzieje i w której zagrożone jest nasze zdrowie i życie, też oczywiście trzeba podjąć odpowiednie środki, które są bezpieczne dla naszych klientów i dla klientów, którzy będą chcieli się tą nieruchomością też zainteresować w sposób taki realny, nie tylko wirtualny. Także oczywiście troszeczkę trzeba zmienić sposób działania i faktycznie ta działalność, wszystko to, co robimy w sieci, czyli te działania zdalne są teraz wiodące. Absolutnie nie można przestawać działać, wręcz trzeba robić tego więcej, tylko trzeba właśnie cały czas też wpisać się w ten nurt tego, co się dzieje, tak? My nie możemy teraz oczywiście z super uśmiechem na twarzy pokazywać się z klientami i tak dalej, bo lepiej właśnie ograniczyć ten kontakt. Jeśli możemy, pokażmy tę nieruchomość dopiero po tym czasie, kiedy faktycznie będzie to już możliwe, tak? Więc teraz się idealnie sprawdzają na przykład wirtualne spacery. To jest super sprawa. Klienci bardzo sobie chwalą, bo wchodzą w interakcję, mogą sobie pochodzić po mieszkaniu. Jest to lepszy sposób niż na przykład przed
przedstawienie nieruchomości za pomocą samych zdjęć, bo jak wiadomo, różnie to bywa. Często jest tak, że klienci zobaczą zdjęcia, wchodzą do nieruchomości i mówią, kurczę, jakoś tutaj tak ciasno, na zdjęciach to takie duże było, bo oczywiście na przykład są zdjęcia 360. One z jednej strony fajnie, bo pokazują nam nieruchomość, czyli szerszy kąt, tak? Natomiast z drugiej strony troszeczkę też wprowadzają w błąd, dlatego te wirtualne spacery się świetnie sprawdzają. Druga sprawa, właśnie filmy wideo nieruchomości, kiedy to przychodzi sobie agent i chodzi sobie po domu, najlepiej nawet sam, żeby się nagrywał, albo ewentualnie w dwie osoby, no bo wiadomo, że też prawnie to teraz jest w taki sposób uregulowane. I żeby no właśnie pokazać jak najszerzej tę nieruchomość na zewnątrz i wewnątrz, ale ograniczyć te kontakty na żywo, dopóki nie minie ryzyko. Więc koniecznie działać, robić transmisję na żywo. Chcemy robić dni otwarte, zróbmy dni otwarte bez klientów, czyli klienci są, ale na przykład właśnie na naszym fanpage'u, gdzie w momencie, w którym nastanie data i godzina dni otwartych, to my jesteśmy w tej nieruchomości i na życzenie pokazujemy poszczególne jej elementy. Okej, super. Znowu kolejne, myślę, przydatne wskazówki. Kasia, tak finiszując, pytanie takie właśnie na zakończenie. Jeśli faktycznie mamy teraz dużo czasu, a większość osób ma, nawet jeśli się pracuje, to pracuje się zdalnie, więc to, co jest do zrobienia, no to się zrobi. Część osób ma ograniczone godziny pracy i pracuje krócej. Jak zacząć? Bo uważam, że warto. Ty jesteś jednym z przykładów, że warto działać. Sama mówisz o tych liczbach, że to jest w niektórych częściach Twojej pracy, to jest nawet 100% klientów właśnie z internetu. Uważam, że to jest po prostu odpowiedź, która no, nie ma co się zastanawiać. Motywuje do działania. Tak, dokładnie. Bardzo, bardzo motywuje, ale też istotne to, co mówiłaś na samym początku, żeby nie iść gdzieś tam po omacku, bo to po prostu ktoś się zniechęci, tak, że jeśli nie wiemy, jak działać, w jaki sposób, no to właśnie jak zacząć? Jaki powinien być pierwszy, chociaż ten najmniejszy krok, tak, żeby jutro jest chyba pierwszy dzień miesiąca, tak, ktoś powie, dobra, to zaczynamy od 1 kwietnia, niech to nie jest prima aprilis, zaczynamy działać i jaki powinien być ten pierwszy krok kogoś, kto jest na takim totalnym początku albo robi coś od roku i nie widzi efektów? Myślę, że na początku właśnie tak jak już wspominałeś, dobrze jest pooglądać, co robi branża, ale i nie tylko branża, bo ciekawą sprawą jest, że przez pierwszy rok prowadzenia profilu właśnie związanego przynajmniej częściowo z branżą nieruchomości, ja w ogóle nie podpatrywałam konkurencji i widzę w tym dobre strony, bo tak naprawdę jeżeli zbyt mocno podpatrujemy stricte konkurencję, to zaczynamy bezwiednie działać podobnie jak ona. A chodzi o to, żeby się wyróżnić, żeby właśnie iść swoją drogą. Więc wydaje mi się, że z jednej strony warto zobaczyć, co w ogóle robią inni, jakiego typu treści wrzucają, ale przede wszystkim znaleźć swój wyróżnik, czyli po prostu sobie wziąć kartkę i napisać najpierw samemu, później zapytać otoczenia, w czym jestem dobry, co sprawia mi przyjemność, co sprawia, że jestem naturalny, że się dobrze czuję. I na początku sobie wypisać właśnie te elementy, które będą naszym wyróżnikiem i dzięki temu my będziemy wiedzieli, w jaki sposób dalej iść, budując tę markę osobistą. Oczywiście właśnie bardzo polecam szkolenia, bardzo polecam znalezienie sobie mentorów, czyli osoby, które będą nam doradzać, które podpowiedzą nam. Warto mieć swoje jury, tak samo jeżeli chodzi o udostępnianie materiałów, ja to tak nazywam. Na początku swojej drogi też oczywiście, zanim wrzuciłam coś do sieci, jakieś zdjęcie, jakiś filmik, jakieś story, męczyłam przyjaciół i rodzinę, żeby mi podpowiadali, czy dane zdjęcie się nadaje, czy jest interesujące. Oczywiście to też nie może być szeroka grupa docelowa, bo wtedy, no właśnie, zaczną się głosowania i jeszcze będzie trudniej. Natomiast mieć taką jedną, maksymalnie 2 osoby, które też doradzą, pomogą, które są po prostu już o wiele poziomów wyżej w tym wszystkim. Obserwowanie tego wszystkiego, śledzenie blogów, również z zakresu marketingu, śledzenie blogów z zakresu socjologii, psychologii, to wszystko się przydaje, to wszystko jest ważne. Obserwowanie pracy z kamerą, jak kontaktują się dziennikarze, w jaki sposób oni właśnie przekazują różnego rodzaju treści. To wszystko to jest taki pakiet startowy, tak? To są rzeczy, które na początku, żeby zacząć działać, my musimy wiedzieć, jak robią to inni, ale
przede wszystkim, tak jak mówiłam na początku, znaleźć swój wyróżnik, żeby zobaczyć, jak robią inni, jaką drogą idą, natomiast żeby tę drogę sobie wytyczyć samemu i tak naprawdę tylko, żeby oni stanowili inspirację do tego, w jaki sposób przede wszystkim technicznie to zrobić, bo to jest na początku chyba największym problemem i od tego są właśnie świetne szkolenia, które pokazują i marketingowe, i związane z nieruchomościami, bo nasza branża też posiada osoby, które się specjalizują właśnie w narzędziach marketingowych, także to bardzo polecam. Rozgadałam się znowu, ale mam nadzieję, że moja odpowiedź była wyczerpująca i pomocna. Tak, mamy dużo czasu, więc dlatego na spokojnie. To nie miało być takie 15 szybkie minut, tylko jednak chciałem, żebyś miała czas, żebyś miała możliwość powiedzenia tego faktycznie, co robisz na co dzień i żebyś dała te wskazówki osobom, które będą zaczynać. Kasia, całe mnóstwo ciekawych, myślę, wskazówek również dla mnie, bo coś tam wiem, ale na pewno nie jestem osobą, która chciałaby przy tym klikać i się zajmować, więc tak jak mówię, pytam kogoś, kto jest mega profesjonalny i na co dzień się tym zajmuje, te kilkanaście godzin nawet dziennie, jak mówisz. Więc całe mnóstwo wiedzy. Dziękuję Ci za to wszystko. Liczę na to, że nasi oglądający skorzystają i będą mogli przynajmniej część tych wskazówek już dzisiaj czy jutro, obojętnie kiedy to będą oglądać, sobie wdrożyć do swoich social mediów, obojętnie jakie one są, ale żeby po prostu poprawić tą komunikację i wyciągnąć. Jeśli będą chcieli, to myślę, że zgodzisz się, jeśli ktoś do Ciebie się zgłosi i będzie pytał o rady. Jasne, oczywiście. Na tyle, na ile oczywiście będę w stanie, to doradzę, pomogę, ale też właśnie skieruję do odpowiednich narzędzi, tudzież właśnie miejsc, w których można znaleźć materiały poszerzające odpowiedź na dane pytanie. Dokładnie. Na pewno myślę, że będziesz mogła być inspiracją dla tych osób, które zaczynają i nie mają jeszcze konta na Instagramie, więc oczywiście będą sobie mogli poobserwować, tak jak powiedziałaś na samym początku, w jakim kierunku ty działasz, jakie masz pomysły, trochę się na pewno zainspirować, jak zacząć. Także myślę, że... Jeszcze mamy jedną uwagę. Okej, dobra. Myślę, że jest istotne. Dzisiaj dużo uwagi. Wisienka na torcie na koniec. Okej. Wisienka na torcie jest taka, że dużo osób, my mamy obydwoje, myślę, że no właśnie, że my mamy taki typ osobowości, który jest otwarty, tak? I dużo osób boi się, że na przykład jeśli jest typem introwertycznym, czyli to nie jest osoba, która bardzo lubi się pokazywać, odczuwa właśnie różnego rodzaju obawy, niechęć przed tym, żeby upubliczniać swój wizerunek. Po pierwsze, pokazujemy w sieci tylko tyle, ile chcemy. To, że ja pokazuję prywatę, to, że pokazuję jakieś różne migawki z życia prywatnego, to nie znaczy, że ja wrzucam wszystko, co się dzieje w ciągu dnia. Pewien fragment swojego życia prywatnego oczywiście zachowuję z przyjemnością dla siebie. Także to jest pierwsza informacja. To nie jest tak, że wy musicie wrzucać wszystko, odkąd posmarujecie chleb na śniadanie, dopóki nie założycie piżamy i nie pójdziecie spać. To myślę, że jest ważne i właśnie... No, często się pojawiają takie pytania, co publikować i czy wszystko trzeba, tak? Także nie trzeba, to jest pierwsza sprawa. Natomiast druga, nie zmieniajcie swojego typu osobowości pod to, żeby komunikować się w mediach społecznościowych. Pamiętajcie, że jeśli jesteście introwertykami, to nie jesteście sami, bo takich osób jak wy jest dużo i one być może nie potrzebują aż tak jakiegoś takiego emocjonalnego konta, na którym się dużo dzieje i w ogóle jest zabawnie, jest głośno, jest dużo, jest kolorowo. Ja taka jestem, więc ja po prostu to pokazuję, przenoszę do mediów społecznościowych. Natomiast osoby, które mają na przykład właśnie osobowość analityka albo osobowość właśnie introwertyczną, też potrafią zdobyć sobie bardzo dużą publiczność. Także myślę, że to nie jest przeszkoda i nie zniechęcajcie się tym, że nie jesteście tacy jak ja, czy nie jesteście taką otwartą osobą jak ty, Grzesiek, bo ty się w tym też bardzo dobrze odnajdujesz. Tak naprawdę moje pierwsze spotkanie z tobą na żywo i zetknięcie się z tobą w internecie daje 100% przełożenie, że to jest autentyczna postać, tak? Że to nie jest coś stworzone, jakaś tam marka osobista, która działa tylko w internecie, tylko jesteś taki sam na żywo. Każdy ma szansę to zrobić. To jest tylko kwestia chęci i przygotowania sobie odpowiedniego sposobu komunikacji, który będzie spójny z tym, co tak naprawdę czujemy. Nie róbmy nic na siłę i to jest bardzo ważna podpowiedź na koniec. Myślę, że bardzo
bardzo ważną rzecz poruszyłaś na koniec. Miałem o to zapytać i dobrze, bo zapomniałem o tym. Właśnie, bo nie wszyscy chcą się nagrywać, właśnie nie wszyscy chcą dawać zdjęcia, albo się po prostu obawiają, z czegoś to wynika. Nie trzeba wnikać, ale znaleźć jakieś rozwiązanie, które sprawi, że te osoby i tak będą aktywne. I właśnie przypomniał mi się tak na koniec przykład mojego kolegi, który ma agencję w Chrzanowie, jak dobrze pamiętam. Mogę powiedzieć, bo to jest bardzo fajny chłopak, myślę, że się nawet ucieszy. Arek, widząc moje filmy już jakiś czas temu, dzwonił do mnie i mówi, kurczę, ty takie filmy wrzucasz, ja bym też chciał, ale ja się boję. I ja mu powiedziałem, Arek, ale czego się boisz? No, że ja nie chcę siebie pokazywać, że ja się przygotuję, że może za pół roku. I doradziłem mu jedną rzecz, że jeśli jest na tak wielu nieruchomościach, a ma telefon i może warto włączyć ten telefon i po prostu przejść się po tej nieruchomości, nagrać filmik, idąc po prostu po tych wszystkich pomieszczeniach i wystarczy, że on coś powie, jeśli oczywiście chce mówić, bo wystarczy ten film nawet nagrany, to już będzie do przodu. I okazało się, że po tygodniu zaczął wrzucać właśnie takie filmy, czyli nie pokazując siebie, ale pokazując nieruchomości i opowiadając o nich. Nie mówił mi o tym nawet, że to się wydarzy, ja sam znalazłem. Więc bardzo się cieszę, że znalazł tak jakby właśnie swój taki charakter tych filmów i czuję się dobrze, bo ja mu nie kazałem, on po prostu sam w momencie, kiedy był gotowy, nie pokazuje siebie, bo nie chce i to jest jego wybór i on jest autentyczny, ale pokazuje to, co ma do zaoferowania. Także to też jest, myślę, takie spójne z tym, co powiedziałaś, ten przykład, bo to jest istotnie i myślę, że każdy może znaleźć w tych działaniach siebie i po prostu nie zmieniać, to było istotne i też bardzo fajne, co powiedziałeś, że nie zmieniać swojej osobowości pod to, czego oczekuje od nas internet, bo wtedy już tracimy tą autentyczność, nie? Swoją. Dokładnie, dokładnie. Super, myślę, że ładnie nam to wyszło, także możemy zakończyć. Mam taką nadzieję. Wrócić gdzie trzeba. Dokładnie, nam podsumowanie myślę ładnie wyszło, więc możemy zakończyć, żebyśmy nie palnęli żadnego głupstwa już teraz. Super, także myślę, że wszyscy skorzystają, bo to były bardzo uniwersalne rzeczy dla chyba każdej branży i w dzisiejszych czasach każdy działa w internecie, więc myślę, że każdy może z tego skorzystać. Także podsumowując, w moim stylu, takie przeciętne działanie zostawmy tym, którzy nie chcą działać, a działajmy jak agentka specjalna, czyli ale z niej agentka, Katarzyna. No i ja myślę, że mogę też powiedzieć, że na pewno gdzieś zaczynam te działania. Nie mogę powiedzieć, że tak działam, dlatego też ten film jest również dla mnie, ta rozmowa również dla mnie dużo znaczy, bo na pewno wiele się nauczę i też będę pewnie, Kasia, ciebie prosił o wiele wskazówek. Zapraszam. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pomagajmy sobie i w mediach społecznościowych i na żywo. Dużo osób wszystko przelicza na złotówki. Tak, owszem, trzeba zarabiać, natomiast warto dzielić się wiedzą, bo to do nas wraca. Jeżeli komuś pomożemy, to za chwilę ktoś też może nam pomóc albo inna osoba i to jest cały czas budowanie sieci. To jest chyba najważniejsze. Tak jest. Super. Kasiu, dziękuję bardzo za rozmowę, za bardzo konkretną rozmowę, dużo wskazówek. No i co, życzymy wszystkim spokoju, zdrowia, no i przede wszystkim zrobienia czegoś produktywnego w tym czasie, którego mamy teraz trochę więcej. Dokładnie. Zróbcie coś fajnego dla siebie. Dzięki. No to do zobaczenia. Trzymaj się, cześć.